A w dzisiejszym odcinku obiecany test 14, który został niedokończony. Mieliśmy trochę różnych rzeczy na głowie i się nie udało dokończyć. W dzisiejszym odcinku dokończymy, sprawdzimy, czy urządzenie poprawnie działa. Ta sonda będzie dodawana do Visty X jako oddzielne akcesorium, no i będziecie mogli ją sobie dokupić. Mam nadzieję, że się Wam ta sonda spodoba. To jest sonda na duże rzeczy, tak deklaruje producent. Zobaczymy, jak będzie ze strojeniem i czy ona będzie naprawdę dobrze działała. 600 gramów, naprawdę nie czuć tej sondy. To jest 14 cali w oktagonie. No, wygląda to wszystko dobrze. Zobaczymy, jak w praktyce. No, pogoda się schrzaniła doszczętnie. Ja sobie zobaczę, bo widzę, że tu mam zamki poluzowane. Muszę skręcić to urządzenie mocniej, żeby ono mi się tak nie obracało bez sensu. Dobra, zobaczymy, czy się da zestroić. Ja ją uruchomię tak, jak to przewiduje producent. Ok, głośność żelaza. Robimy tutaj jakieś ustawienia. Zobaczymy, czy ona się da skalibrować, czy będzie działała. No, jest bardzo cicho. Ja jestem zaskoczony. To jest, patrzcie, maksymalna czułość. Na 35 cm mała kopiejka, na 11 słychać jest. Ja ją zakopię na 40 albo 45 cm na granicy. Taki zrobimy test. Na razie jest tyle, zmierzymy na końcu. Proszę bardzo. No, głębokość jest demoniczna w tym momencie. Ale zmierzmy to wszystko, żebyśmy mieli świadomość, z czym mamy do czynienia. Później nie było gadania, że ktoś kogoś tutaj robi w konia. Moneta jest na 41 cm w tej chwili. Na samym dole mała kopiejka. Specjalnie miałem 20 zł wrzucić z PRL albo kulkę grubą taką, ale to jakby to by było za proste. Spróbujemy z taką kopiejką to zrobić. Zobaczymy, czy to po przysypaniu ziemią w ogóle zadziała i czy ta sonda będzie to sygnalizowała. Zaczynamy, zakopujemy w takim bądź razie. - 41 cm, mała kopiejka. Podnoszę sondę jeszcze. To jest około 50 cm w tej chwili. Nie ma pytań. No, zobaczmy zwykłym miksem, czy będzie słychać. No, nie wykopałbyś już tego. To nie jest sygnał. To nie jest sygnał, nie wykopałbyś tego. Nie ma szans. Nie ma szans. Ja podnoszę sondę, jest około 50 cm. Na wypałowanym. No to z 50 cm kopiejka. Za dużo. Nie, to nie jest sygnał do kopania. To nie jest żaden sygnał. No. To jest po prostu bujanie cewką. No to mamy tutaj. To jest sygnał. To jest sygnał, tak. No to na 50 cm ta sonda. Spokojnie, wyłącz, ja włączę tego. To jest duch do kopania. Teraz to już było więcej niż 50 cm. Powiedzmy 50. No to z 50 cm moneta, 600 gramowa sonda. No to wynik jest naprawdę. Porażający. Jestem zszokowany. Jedyna wada, jaką mamy w tym momencie, ona się nie stroi dobrze do gruntu. Trzeba zostawić na środku. Bo w momencie zestrojenia. Ale ja mogę jeszcze to podkręcić, to jest najśmieszniejsze. O! Nie, za bardzo. Weź mi pokaż jeszcze jedną rzecz. 51 cm w tej chwili. No to jak na kopiejkę to super. Tak. To jest sygnał, którego nie... No, jak
ktoś jest uparty, to nie omija takiego sygnału. Nie, w ogóle nie przegapisz, bo słychać go. Tak. To jest normalny, powtarzalny sygnał. Cichy, ale głęboki, słychać, że jest Tak, po prostu słychać, że to jest coś głęboko. No to jest 51 cm w tym momencie kopiejka wrzucona. No to jest super wynik. No to Nexus robi 62 cm. No to jak na VLF to jest dość, tu jestem zaskoczony, bo tak zakładałem, że to będzie, jak Alex robił testy na 8 w tym momencie i na 11, to oni małą monetę zrobili na 30 cm. No to myśmy zrobili nieco większą monetę na 41, a podnosimy jeszcze co najmniej dychę. No to mamy 51 cm w takim puchu, w glebie niezbitej, nie? Żeby to była zbita gleba, to by było jeszcze lepiej w tej chwili. Przecież to jest wszystko świeżo napowietrzone, no widać, nie? Oczywiście tutaj żeśmy wzięli i przekopali, więc doszliśmy do ubitego na dole, ale efekt, powiem szczerze, że mnie przerósł. Ja nie zakładałem, że ta sonda będzie, tam zakładałem, że tam zrobi, nie wiem, około 40 cm, a nie 51. No to 50 cm na monetę to jest po prostu szok. Trochę jestem... To nie jest duża moneta. To nie jest duża moneta. To jest zjechana kopiejka. To jest mała kopiejka. No to jest, wiadomo, nie jest małe sreberko, ale bynajmniej to nie jest jakaś gigantyczna. A oczywiście mówiłem, że mogłem 20 włożyć, ale celowo nie chciałem takich dużych monet wkładać, no bo to spokojnie pewnie z 60 było, no ale to umówmy się, nikt nie szuka takich monet z reguły. No to już tutaj Falkowski o ten temat mówił, że to wszystko jest kwestia po prostu. No. Wiadomo, że na drobne, cienkie srebro to będzie gorzej, ładnych parę centymetrów, ale to i tak na taką małą monetę super wynik. No to jest naprawdę. Mam ją? Czekaj, nie może. Nie wykopałeś jeszcze głębiej. Czekaj, bo ja sobie tutaj tym. Nie, ty już wykopałeś stąd na pewno. Dobra, okej. No to jest przeciętnej wielkości moneta. Nie jest to małe sreberko. Ale jest cienka. Możemy dla porównania wrzucić taką, a możemy tą zakopać na 50 na przykład. Zakopmy ją na 50. No dobra, do 20 czy takich grubych monet to się rzadko kiedy znajduje, to jest od święta, umówmy się, nie? To by było, no zaraz będzie larum podniesione, że zakopali dużą monetę i ściemniają. To, że taką monetę to z 1,5 metra pewnie widzi każde urządzenie. To nie ma sensu, po prostu wiesz. Mówisz, że tak? Spokojnie. Dobra. Czekaj, ja to sprawdzę w takim bądź razie. No to żeś porządnie już tutaj wykopał. 44 cm. Weź jeszcze. Ryć jeszcze? Ryj na 50. Weź ze 3 sztychy jeszcze wyciągnij i będzie ok. No teraz twoją. No to jest konkret już, no to takich dołów to się nie kopie. No to od święta rzadko kiedy. Jakaś piaszczysta już gleba zaczęła wychodzić. Tak. No matki ziemi się dokopałeś. No troszkę mnie to zmasakrowało, powiem szczerze. Wiadomo, że to na taki śmietnik to ta sonda się nie nadaje, to też się umówmy. Tu nikt nie będzie wam bajek opowiadał. Ale da się, ale to nie o to chyba nie o to chodzi. To nie jest ten cel. jest 50? Nie, 47. Weź jeszcze te 3 cm. Na te 50 zakopmy na 50. Na samego siebie. Tak, to już się bawimy w tym momencie, no. Zrobiliśmy 50 cm w tym momencie, 41 w glebie i 10 nad glebą. No myślę, że było więcej niż 10, ale okej. No powiedzmy, że zrobiliśmy ponad 50 cm. Mówię, Nexus dochodzi do 62, to jest najgłębsze urządzenie na rynku. No na dużą sestercję, tak? To już Falkowski się w tych rzymskich monetach będzie wam wypowiadał, ale to jest duża z kolei moneta, my robimy na mniejszą, więc to też ma znaczenie wszystko, no. Dobra, teraz to już nie ma szans moim zdaniem. Włożymy bez tego. Połóż tą ja jeszcze zmierzę. No tak mniej więcej, no żebyśmy wiedzieli, o jakich my tutaj wartościach mówimy, prawda? Nikt nie poczuł oszukany, nie? No, myślę około 48 cm jest. Ja myślę, że to jest wystarczające. Nie ma co kombinować, nie? Tak.
Czekaj, może albo ja jeszcze wezmę jeden sztych już dla samego siebie. Dobra. Sprawdźmy teraz. Sprawdźmy to w takim bądź razie. No jeszcze kawałek. Człowiek musi namęczyć czasami. 40 powiedzmy 8 cm. Dobra, nie kombinuję już więcej, bo już mi się nie chce. Wkładam kopiejkę, to już nie ma szans, żeby było to. Jest 7 cm. Jeszcze wcisnę palcem. Dobra, jest na dnie. Powiedzmy, że jest 49 cm i zakopujemy. Czekaj, odłożę sobie kulkę i 20 zł. to dalej ta kopiejka, tak? Tak, kopiejkę zostawię już na pamiątkę. Coś sobie ją wykopię. Ktoś tam powiedział, że Aleks na tych 32 cm szukał w dołku i to było 5 cm niżej. Jeszcze miał sportowe ciuchy. On lubi sportowe ciuchy. To jest sportowy kolega. Tak. Powinni wszyscy chyba cieszyć z tego powodu, wydaje mi się. Ale... Znaczy mnie to nie przeszkadza, no. Tak powiem. Dobra. To nierealne jest i nie ma szans. To już jest zabawa dla samej zabawy. Zabierz łopatę może. I drugi wykrywacz. 11 nic kompletnie. Nie no cisza, no nie ma o czym gadać. Wyłącz. Zjedź ten shortem. Są pytania jeszcze jakieś? To jest 55 cm w tym momencie i dalej to słychać. Ja podnoszę jakieś 10 cm 8 do góry sondę. To jest około 60 cm na kopiejkę. Tyle w temacie. Wyłączam. Szok totalny. No nie jest cisza, no. Nie jest to inny obiekt. Nawet jakbym bardzo chciał. Nie ma szans. To jakieś echo. Wiemy go na maksa. No, jakieś echo się pojawia. On coś Nie, może. to jest od thresholdu. Tak, cisza. Nie ma szans. No. Wszystko w temacie. Prawie na 60 cm jesteśmy w stanie zrobić metę. Oczywiście wiadomo, to jest abstrakcja. Nikt na takich głębokościach takich sygnałów nie kopie. No ale z 40. Ale możliwości są niesamowite. Ale możliwości są niesamowite. Z 40 cm jeden w tym momencie po podniesieniu to z 50 cm jest to możliwe, z 60 abstrakcja powiedzmy, ale 50 dochodzi do 50 cm na kopiejkę. Drobne srebrno oczywiście będzie zdecydowanie płyciej, no ale jeśli na 11 Aleks zrobił 32 cm, to myślę, że na 14 myślę to spokojnie jest około 40 cm trzeba liczyć małe drobne srebro, no to 40 cm no to są naprawdę osiągi na rynku nie do pobicia. To tylko z Nexusem można się porównywać, tylko no Nexus raz, że kosztuje 8000, dwa, że Nexus jest ciężkim detektorem w używaniu, bo się nie kalibruje do gleby. No i z Nexusem się jednak większość sygnałów kopie, dlatego że to nie, tam dyskryminacja do końca nie działa na takiej zasadzie jak w urządzeniu VLF. Także tyle w temacie. Zabieram swoją 20 złotówkę z PRL-u i kulkę. I jadę się nad tym. Kopiejka zostaje, myślimy jak się nad tym przespać i co sądzimy o nowej 14? Powiem szczerze, że myśmy mieli trochę problemów technicznych z kalibracją tej sondy i no nie zakładaliśmy, że może ona w ogóle po prostu nie działa ta sonda, albo jest wadliwa, bo to jest prototyp. Natomiast mnie to wzięło i po prostu wzięło i zmieliło w tej chwili. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, ja się muszę z tym przespać. Przemyśleć to wszystko, ale się z nią po polu. tak, ale tak, oczywiście, bo to zasięgi są kosmiczne, a to nie znaczy, że w używaniu takim zresztą producent powiedział, posłuchajcie, to jest sonda na duże rzeczy, nie na monety, nie na drobnice. Wiadomo, że z dużą sondą jest ciężko chodzić, jak jest dużo sygnałów. Tu jest straszliwy śmietnik, to jest wysypane wszystko, co jest ze wsi. Ja tu chodziłem z Equinoxem 800 na programie Park, jednym, drugim.
to cały czas są sygnały, cały czas słychać, bo to jest po prostu wysypane gruzem i zmielone i to jest zmielone przez 100 lat, nie Ale dzisiaj. Można tutaj wszystko, od przewodów, od elementów maszyn rolniczych, od fragmentów linii wysokiego napięcia, przez puszki i to od starych po nowe, elementy, no tasak nawet wyciągnąłem, jest tu wszystko, porcelana, szkło, ampułki od szczepionek, papierki od szczepionek na lisy, no jest tu wszystko. Masakra, kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia i subskrybujcie, piszcie co o tym sądzicie, a ja muszę zdać raport producentowi, no bo to jest pierwsza prototypowa sonda i nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ona będzie działać, a po prostu wyniki przerosły nasze oczekiwania. Jak widzieliście, tutaj nie było żadnej ściemy, wszystko zostało zmierzone, pokazane, dołek został sprawdzony, ziemia przekopana. Drugim wykrywaczem zostało sprawdzone na mniejszej sondzie, żeby nie było jakiejś dywagacji, że ktoś gdzieś kogoś oszukuje, próbuje nabić butelkę i to jest efekt marketingowy, że na pewno żeśmy coś podłożyli albo zmontowali. Nie jest tak, sami jesteśmy w szoku, bo ja nie zakładałem, że ta sonda będzie miała osiągi na maksymalne w granicach 50 cm ponad na monetę. Zakładałem, że 40 zrobi, jak tamta robiła 32, to średnio takie większe sondy są około 5 cm głębsze. Natomiast no to jest jakiś kosmos w ogóle. Znaczy, no ja mam doświadczenia z Epiciem, z 14, z Wisty Smarta Plusa. I to była głęboka sonda. Z nią się dało chodzić na polu. Bardzo jestem ciekaw, jak sprawdzi się ta. 200 gramów cięższa była, ta 600 waży, a tamta... Dodatkowo jest lżejsza jeszcze, czyli No nie czuć tego, nie czuć tej sondy. Oczywiście wiadomo, że to jest duża sonda, ja jej nie czuję spokojnie, ale na boku już się czuję masę, ale tak, nie ciąży. Oczywiście to jest duża sonda, no trzeba byłoby pochodzić z tą sondą. No zobaczymy. Zapraszam do subskrypcji. Piszcie pod filmem. Do usłyszenia.